Tak jak wcześniej wspomniałem, wykorzystując to, że obydwoje się ślizgamy, prawda, ja wykorzystuję stabilność, prawda, natomiast mogę wykorzystać jego te ślizgające się ciało. Jesteśmy podczas obozu Rio Grappling Club Poland 2018 w Borowicach razem z Jarkiem Chmielem. Jarek jest członkiem Rio Grappling Clubu z Odmochowa, jest wicemistrzem Europy, mistrzem Europy, jeżeli chodzi o IBJJF Mastersów, kilkukrotnym, tak? Dużo się szkoli, dużo wiedzy własnej, też robi seminaria u siebie w Odmochowie, które bardzo fajne seminaria, bardziej takie kampy, na które też tutaj zapraszam, byłem i szczerze mogę polecić. Jarek, rozmawialiśmy wcześniej o tym, tak, o różnych technikach, o tym, jak różne techniki, zwłaszcza PSG, są niektóre skuteczne, kiedy człowiek jest mniej spocony, bardziej spocony, tak, i chciałeś też zaprezentować takie swoje przejście, tak? Ja Cię się tutaj spytałem, czy masz coś fajnego i bardzo właśnie takie fajne przejście, jeżeli chodzi o to, kiedy je robić, jak człowiek jest mniej spocony, bardziej, jakbyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Jeden z takich elementów właśnie, wydaje mi się, że często pomijany, jest planowanie strategii swojej walki, gdzie podczas walki ciało zaczyna się pocić i niektóre techniki już mogą nie wejść, prawda? Czy przejścia gardy, w szczególności w nogi, gdzie nie ma uchwytów. Ciało jest spocone, strój jest spocony, czasami też mata i wtedy po prostu musimy sobie jakoś poradzić, żeby siebie ustabilizować, ale z drugiej strony też wykorzystać to, że partner i mata jest śliska i po prostu zrobić dla swojej korzyści jakieś tam elementy, które mogą nam pomóc w przebiegu walki. Mógłbyś coś zaprezentować, jakieś właśnie takie... Tak. Jednym z elementów, które tak wypracowałem, nauczyłem się, to właśnie jest przejście motylej gardy z X-pasem z kolan, prawda? Czyli zakładając, że jesteśmy już w walce na przykład 2-3 minuty i już ten pot zaczyna się pojawiać, prawda? To X-pas na stojąco może nam sprawić trudności, możemy się gdzieś poślizgnąć, prawda? Dlatego schodząc na kolana mamy więcej punktów podparcia i to nam może w jakiś sposób ułatwić sprawę. I tak jak wcześniej wspomniałem, wykorzystując to, że obydwoje się ślizgamy, prawda? Ja wykorzystuję stabilność, prawda? Natomiast mogę wykorzystać jego te ślizgające się ciało, prawda? Śliskie. I zaczynając od gry o uchwyty, czyli rękami, prawda? Jeżeli widzę, że jest otwarte biodro, prawa ręka idzie na biodro, lewa ręka idzie na kolano i przekręcamy jego. Nie my przechodzimy bokiem, tylko my jesteśmy w pozycji stabilnej, prawda? Ale przekręcamy jego, wyrzucając nogę z kolan do góry, tak jak w X-pasie i przechodzimy sobie na przykład, jeżeli on usiądzie, przechodzimy sobie do body lock. Także początek rękami. Czas na niego. Staramy się oczywiście wszystko ciasno, ze względu na to, że oboje jesteśmy śliscy, kolano blisko niego. O właśnie, to co teraz Marcin robisz, to jest właśnie jedna z takich blokad, żeby dalej partner, żeby mi było trudniej przejść tą gardę. Jeszcze możesz się wesprzeć właśnie do dłoni, to jest najstabilniejsza pozycja. I teraz się znajdujemy w takiej pozycji, którą ja nazywam szarą strefą i też jest kolejny element, który znowu wydaje mi się, że jest rzadko gdzieś tam poruszany przez instruktorów, mianowicie czy to jest przejście już gardy, czy nie, czy to już jest jego obrona, czy nie. I musimy sobie oczywiście z tym jakoś poradzić. Jednym z rozwiązań jest to, żeby zacząć nim po prostu ruszać. Czyli znowu my jesteśmy stabilni, prawda? A on ma tych punktów podparcia troszeczkę mniej i wykorzystujemy to, nie? Rzucając go na różne strony i adoptujemy naszą grę do tego, jak on się zachowa. Jeżeli się
obróci ode mnie, czyli przykładowo w ten sposób mamy już otwartą sytuację do tego, żeby wpiąć sobie i wejść za plecy. Jeszcze raz do początku. Tak. Początek, walka rąk, i wchodzimy sobie do klasycznego body lock. Teraz druga sytuacja może być taka, że w trakcie jak ja nim ruszam, jak ja to ruszam, to może być tak, że zaczyna się kręcić do mnie. W ten sposób. Moja ręka idzie na głowę i teraz wiele osób może stwierdzić, no ale przecież tak nie powinno być, bo otwieram sobie właśnie miejsce na plecy. Pierwsza rzecz, to jest moje zadanie, jest rozpłaszczyć Ciebie. I w momencie, gdy jeżeli przykładowo ta ręka się gdzieś zagubi, no to wiadomo, możemy iść po trójkąt rękowy. Natomiast jeżeli nie, to żeby się bronić przed wejściem za plecy, kolano na brzuch i używamy obojga rąk do sprowadzenia Ciebie na ziemię, wyszukania underhooka i przejścia sobie do pozycji bocznej. Jeszcze raz. Walka ręka, przekręcę do tyłu. Rzucam, o właśnie. I kolano na brzuch. Kolano na brzuch. Upewniam się, że się nie podnosisz. Underhook wybieram i pozycja boczna. Także ten ruch, ten początek jest bardzo, bardzo ważny ze względu na to, że wiadomo, co partner jak zareaguje. Tak. Także to jest coś, co zaadoptowałem i no, sprawdza się. Masz jeszcze jakieś przemyślenia, czy jakieś inne techniki, które wykorzystujesz właśnie, kiedy partner jest sposobem bądź nie? To znaczy nie tyle może techniki, co zasady. Czyli w momencie, gdy partner jest już spocony, my też, to po prostu klamka. Prawda? Że jakiekolwiek ruchy ciężko jest nam utrzymać partnera czy pod pachą, czy na barku, czyli po prostu te techniki, gdzie jesteśmy jeszcze susi, to można to jakoś utrzymać. Natomiast w momencie, gdy jesteśmy spoceni, to już jest trudno i wtedy po prostu musimy tą zasadę jakby klamry takiej, jakikolwiek, żeby po prostu utrzymać partnera przy sobie. Także bardziej zasada. Słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, tak jak tutaj właśnie Jarek mówi. Próbujcie, tak, szukajcie swoich właśnie rozwiązań. Na pewno działa, bo Jarek zrobił to też na mnie na sparingach i też bardzo fajnie, bardzo płynnie. Ja też uwielbiam X-Pass jako przejście, ale faktycznie jest sporo w tym racji, gdzie jeżeli już jedna osoba jest śliska, druga mniej, jedna potrzebuje więcej stabilizacji i tak dalej. Próbujcie. Pomaga, tak. Dzięki Jarek bardzo za technikę. Ja dziękuję za zaproszenie. I dzięki. Do zobaczenia. Dzięki również. Hej. Pozdrawiam wszystkich. Can I be your superhero?